Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przygotuję dla Was zapiekankę makaronową z mięsem mielonym. Ja mam akurat mięso mielone z indyka, natomiast może być też mielone łopatki wieprzowe, wołowe lub też cielęce. Dodatkowo ja proponuję do niej warzywa typu cukinia, pomidory oraz cebula. Wy możecie dodać swoje ulubione warzywa. Co będzie potrzebne do zapiekanki w naszym wydaniu? Makaron kokardki. Ja tutaj mam około 600 gram. Starty parmezan. Śmietana około 300 ml 30, jedno jajko, jedna duża cukinia, 6 czerwonych pomidorów, natka pietruszki, dwie duże cebule, 300 g sera, ja mam akurat ser Gouda, dwie płaskie łyżeczki czosnku, jedna cała paczka, czyli 15 g ziół prowansalskich, około kilograma mięsa mielonego z indyka, oliwa do przesmażenia oraz sól i pieprz do smaku. Proporcje są dość spore, natomiast starczy to na 5 naprawdę porządnych talerzy obiadowych. Na samym początku, zanim zaczniemy przygotowywać resztę składników, wrzucamy makaron do gotującej się wody. Gotujemy go około 10 minut, tak żeby był al dente, ponieważ jeszcze później będzie pół godziny w piekarniku. Na początek zajmiemy się obraniem cebuli. Cebulę akurat w tym przypadku kroję w naprawdę drobną kostkę. Gdy skończyliśmy z cebulą, przechodzimy do pokrojenia cukinii. Kroję ją w większe kawałki. I wrzucamy ją na razie do cebuli. Teraz możemy zająć się naszymi pomidorami. Ja je po prostu myję i obieram, natomiast niektórzy je parzą i ściągają skórkę, chociaż wtedy się po prostu bardziej rozpadają. Ja pomidory kroję na pół. Wydrążam z nich środek. I każdą połówkę kroję na 6 części. W ten sposób. A następnie biorę pęczek pietruszki i drobno siekam. I dorzucam do pomidorów. Możemy sobie przygotować od razu naczynie żaroodporne, w którym wyląduje zapiekanka. Bierzemy pędzelek, trochę oliwy i smarujemy dno. Ugotowany makaron wrzucamy do naczynia żaroodpornego. I przechodzimy do patelni. Na patelnię wlewamy oliwę. Wrzucamy cebulę oraz cukinię. Cebulę i cukinię tylko i wyłącznie solimy. Warzywa podsmażały się około 10 minut. Zdejmujemy je z patelni. Dolewamy łyżkę oliwy. Patelnia jest dobrze rozgrzane, więc od razu wrzucamy mięso. Rozdrabniamy je na jak najmniejsze kawałki. I na tym etapie również tylko i wyłącznie solimy mięso. Do podsmażonego mięsa dodajemy z powrotem wcześniej usmażone warzywa. I w tym momencie doprawiamy resztą przypraw. Czyli zioła prowansalskie, czosnek mielony oraz pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy i podsmażamy jeszcze dosłownie kilka minut. Po paru minutach wykładamy drugą warstwę zapiekanki. Lekko ugniatamy. Następna warstwa to pomidory z pietruszką, które układamy na wierzchu. I na to wszystko ścieramy ser żółty. My akurat mamy Goudę. Zapiekanka ląduje teraz w piecu na około 30-35 minut, 180 stopni. Pamiętajmy tylko, żeby była ona odkryta. W międzyczasie zrobimy sos, którym zalejemy naszą zapiekankę na ostatnie 10 minut. Jest to coś dla osób, które lubią, aby zapiekanka była wilgotna. Można również użyć tutaj sosu beszamelowego.
Do śmietanki dodajemy jedno całe jajko oraz parmezan. Wszystko to razem dokładnie mieszamy. Dobrze wiemy, że wersja tej zapiekanki jest bombą kaloryczną, lecz nie o to tutaj chodzi. Zostało ostatnie 10 minut. Tak jak mówiłem, teraz będziemy zapiekankę zalewać sosem. Jeżeli nałożycie tak jak my grubą warstwę sera, polecam ją lekko ponakuwać. Najlepiej widelcem. I wlewamy nasz sos. I czekamy ostatnie 10 minut. Po 35 minutach wyciągnęliśmy zapiekankę. Uwierzcie mi, że pachnie nieziemsko serem. Naprawdę polecam zrobić każdemu z Was ten przepis w domu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę i zapraszamy do kolejnych przepisów.